Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Nie wiem czy zauważyliście, ale abonament radiowo-telewizyjny, kwestie jego opłat, różnych kar wzmożonych, kontroli, porusza się w telewizji, kiedy gospodarka nasza nie stoi za dobrze. Czyżby to przypadek? Nie sądzę. Jak tylko wiemy, że zaczyna brakować pieniędzy w budżecie państwa, to dostajemy informację, że koniecznie musimy opłacić nasz kochany abonament radiowo-telewizyjny za nasze radioodbiorniki znajdujące się w domu. I gdyby ktoś nie wiedział, to na przykład taka roczna opłata za radio, które mamy w domu, choć nawet go nie słuchamy, wynosi 81 zł. Tak, dobrze słyszeliście, 81 zł, jeżeli posiadacie radio w domu. A jeżeli, nie daj Boże, wyjdzie na jaw, że macie w domu telewizor, to czeka Was wydatek około 264 zł i 60 groszy za rok posiadania takiego przywileju w domu. Dużo się mówiło o tym, że urzędnicy placówek pocztowych będą chodzili po domach, sprawdzali ile mamy telewizorów, czy to z nich korzystamy i nakładali na nas te surowe opłaty. I co z tego, że opłacamy abonament w innej firmie, jakiejś zewnętrznej, która świadczy nam usługi dostarczania telewizji i internetu, skoro i tak musimy dawać jeszcze dodatkową daninę na nasze państwo. Jeżeli kogoś interesuje, gdzie można sprawdzić, jaki abonament powinniśmy płacić, to proszę, tu macie adres strony Poczty Polskiej, gdzie wszystko jest ładnie wypisane. Ale najwidoczniej aktualna sytuacja zmusiła co niektórych do tego, aby posunąć się o krok dalej i wprowadzić abonament za radio w samochodzie. Dokładnie tak, choć możecie go nie słuchać. Używacie tylko swojej muzyki z telefonu albo z pendrive'a, albo radia używacie jako zwykłej nawigacji, to i tak będziecie musieli zapłacić. No to ile będziemy musieli zapłacić za to, że posiadamy odbiornik radiowy w samochodzie? Z tego co można przeczytać, to miesięczna opłata za taki odbiornik to 7 zł i 50 groszy. Co ciekawe, od 2023 roku stawka wzrośnie do około 8 zł i 70 groszy za miesiąc, ale cena może być jednak trochę niższa, ale to tylko jeżeli zdecydujemy się zapłacić taki abonament radiowy z góry na dłuższy okres czasu. Taki bonus. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to kliknijcie czerwony przycisk, dajcie łapkę w górę pod filmem oraz przypominam, że dzięki uprzejmości sklepu motozone.org z Sopotu na hasło Zwyczajny Facet macie 5% zniżki na zamówienia telefoniczne, 5% zniżki na zakupy w sklepie stacjonarnym oraz darmową wysyłkę od 200 zł. Jeżeli jednak postanowimy, że takiego abonamentu z jakiegoś powodu opłacać nie będziemy, bo nie korzystamy z radia, bo nasze radio na przykład nie ma anteny, czy po prostu uważamy, że jest to nie na miejscu, że ktoś chce od nas pieniądze za używanie auta, które już nabyliśmy za nasze pieniądze, to grozi nam kara wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty, czyli około 225 zł. Plus mogą nam zostać doliczone zaległe odsetki za miesiące, w których mieliśmy to radio w samochodzie, a liczyć się to będzie od momentu, kiedy nabyliśmy auto, zarejestrowaliśmy. Czyli hipotetycznie, jeżeli zostaniemy wezwani do uregulowania należności, a auto posiadamy od 11 lat, to co? To dostaniemy 11 razy 225 zł, czyli 2470 zł do zapłaty? No, na to pytanie nie znalazłem odpowiedzi. Natomiast samo nasuwa się kolejne pytanie. Skąd Poczta Polska będzie wiedziała, że posiadamy radio w samochodzie? Że jesteśmy osobami, które powinny płacić ten abonament od luksusu słuchania radia? Najprostsza odpowiedź mogłaby się nasunąć, że po prostu wyciągną sobie dane na temat sprzedaży samochodów i stamtąd wezmą wyposażenie, a tym samym będą wiedzieli, czy w aucie było sprzedane radio, czy nie. Prawda? Ale to chyba jednak nie tak będzie wyglądało. Na ulicę mają wyjść przeszkoleni kontrolerzy z urzędów pocztowych, którzy będą w posiadaniu specjalnych uprawnień. Tacy kontrolerzy mogą nam zrobić zdjęcie pojazdu, jak również jego wnętrza i tym samym ustalić właściciela, który powinien opłacić abonament. Z tego co wiadomo, to nie ma ściśle sprecyzowanych uprawnień, które tacy kontrolerzy mają posiadać, więc ich wachlarz możliwości lub spektrum działania, może powinienem powiedzieć, będzie bardzo szerokie. Co mnie zastanawia to, jak będą ustalać, kto konkretnie powinien zapłacić taki abonament. Bo co jak ojciec kupił auto dla syna?
Płaci syn czy ojciec dostanie do domu wezwanie do zapłaty? Rozumiem, że tu może działać zasada właściciela w dowodzie, ale czy to prawidłowy tok myślenia? Nie wiem. Na dzień dzisiejszy pytań jest więcej jak odpowiedzi i zapewne pozostanie nam na nie czekać do rozstrzygnięcia pierwszych sporów między Pocztą Polską a płatnikami abonamentu. Pocieszające lub nie jest to, że można się wymigać od płacenia abonamentu. I tak, osoby zwolnione z płacenia tej daniny, znaczy tego abonamentu, to ci, którzy aktualnie opłacają abonament radiowo-telewizyjny w gospodarstwie domowym. Jeżeli tak jest, to za auto prywatne nie trzeba już będzie płacić, no bo w sumie już raz płacimy. Jeżeli natomiast auto jest zarejestrowane pod jakąś działalność jednoosobową, czy to dużą korporację, to bez względu na to, ile masz aut, czy jedno, czy 100, właściciel będzie musiał zapłacić osobno abonament za każdy pojazd. I nawet jak takie auto jest wzięte w leasing, to i tak płaci osoba użytkująca. Z tego co się orientuję, to firmy leasingowe mają takie zapisy w swoich umowach leasingowych, że właścicielami pojazdów są owszem, ale to użytkownik ponosi wszelkie tego typu opłaty. Wyjątki od reguły są, a w zasadzie jest, ale będzie trudny do wykonania. Otóż możemy udowodnić dla Poczty Polskiej, że nie korzystamy z radioodbiornika w naszym aucie. Jeżeli się nam to uda, to faktycznie nie będziemy musieli ponosić takiej opłaty. Ale komu się to uda? Warto też wspomnieć, jak to wygląda od strony wizerunkowej dla instytucji, jaką jest Poczta Polska. Chyba każdy z nas wie, jak to jest z pocztą, wiecznymi kolejkami w placówkach, awizo zamiast listów, deficytu listonoszy i pracowników placówek. Zmierzam do tego, że firma, jaką jest Poczta Polska, już ma mizerną opinię wśród społeczeństwa. Jak ktoś musi skorzystać z jej usług, to zapewne sam się gotuje wewnętrznie na myśl o tym, co może go spotkać w ciągu nadchodzących dni. Dokładając taką akcję jak fotografowanie naszych aut i nakładanie opłat za coś, za co nie było wcześniej opłat, to wcale nie poprawi to wizerunku wśród klientów i jeszcze bardziej popsuje renomę. I jak zwykle ucierpią uczciwie pracujący w firmie ludzie, jak listonosze czy pracownicy, którzy każdego dnia starają się na te 100% wypełnić swoje obowiązki. To na nich wyleje się kubeł z pomyjami od zdenerwowanych kierowców. A to, co jest jeszcze bardziej zastanawiające, to czy czasem też nie wezmą się za posiadaczy motocykli z odbiornikami radiowymi. Czy tam kierowcy też będą musieli płacić abonament za to, że mają radio w motocyklu? Ciekawe. No nic, to tyle w tym krótkim newsie. Szkoda, że w ostatnim czasie mam dla Was tylko negatywne informacje związane z naszą pasją, jaką jest motoryzacja. Chciałoby się powiedzieć, taki mamy klimat. Szerokości na drodze w te jesienne dni, trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, dajcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał. Na razie, cześć!